Moim zdaniem to jest coś, co jest ciągłym procesem, tak jak zabezpieczenie dowolnych systemów, to te oparte na różnych metodach AI ciągle są poddawane atakom i ciągle pojawiają się nowe metody obrony. Na wejściu, na wyjściu, obchodzone przez różne modalności, przez kreatywność, która na razie w większości jest jednak kreatywnością ludzką, ale są już pierwsze prace, które pokazują na przykład to, że automatyzuje się ataki na AI za pomocą AI. No i to, które atakuje, to ono w sumie nie musi spać, nie musi jeść, ile masz mocy obliczeniowej, to tak długo będzie próbować, aż coś znajdzie. Więc moim zdaniem to jest kwestia tylko tego, żeby przyzwyczaić się, tak jak w normalnym świecie bezpieczeństwa, do tego, że te systemy muszą być monitorowane, muszą być aktualizowane i te ataki po prostu będą. Z mojej perspektywy zupełnie się nie dziwię temu, że one następują. Piękne dla mnie jest to, że jest tam bardzo dużo kreatywności ludzkiej i metod obchodzenia tego, co się pojawia. I pojawiają się oczywiście nowe metody ochrony przed tym, więc ta walka będzie trwała tak jak walka o to, żeby systemy pozostawały bezpieczne. Wyścig się po prostu nie skończy. Ani się wyścig nie skończy, ani nie ma szans na to, żeby pojawiło się jakieś zabezpieczenie, które będzie definitywne. Już teraz ograniczenie tego, co mówią modele, powoduje, że one stają się głupsze. To znaczy kastruje się je w pewien sposób, co powoduje, że mają niższą kreatywność, odpowiadają gorzej na pytania, więc mamy niejako takie coś za coś, gdzie im bardziej ograniczymy model i on będzie bardziej sterylny, no to stracimy ten element kreatywności. I bardzo trudno jest w ogóle na tej krzywej, która moim zdaniem jest różna w zależności od modeli, znaleźć taki punkt, że dobrze, tu akceptujemy to ryzyko albo nie akceptujemy tego ryzyka. Może o tym świadczyć też to, że ponieważ tak szybko się rozwijamy, te metody do zabezpieczania nie do końca nadążają. Wystarczy powiedzieć, że dopiero miesiąc temu OpenAI wypuściło swoje API dotyczące moderacji treści. To jest takie specjalne API, które sprawdza, czy tam nie ma jakichś rzeczy zabronionych, nagości, przemocy, innych takich elementów. Wcześniej tego po prostu nie było, więc ludzie z tego korzystali. I tak z każdą kolejną modalnością, z dźwiękiem, z wideo, z innymi takimi kawałkami, bo pojawiają się kolejne ataki za pomocą takich modalności. Ja myślę, że jednym z takich największych zagrożeń jest to, że ludzie przestają myśleć. To znaczy są niezbyt krytyczni wobec systemów w ogóle. Przyjmują to, co widzą jako twierdzenia, jako pewnik, podczas gdy same serce transformerów, tych metod, które teraz są najpopularniejsze, to są wszystko metody prawdopodobieństwa, więc to, co my dostajemy, to trzeba zawsze brać z pewną dozą prawdopodobieństwa. Jest coraz lepiej, to znaczy mamy już systemy, które do kontekstu pobierają i dają nam informacje, gdzie możemy sprawdzić sobie źródła. No i dla mnie największym niebezpieczeństwem jest lenistwo, bo my jak przyjmujemy jakiekolwiek treści jako ludzie, rzadko je sprawdzamy, a jednak to jest wydatek energetyczny, żeby kliknąć, sprawdzić, skąd ten model wziął tutaj te informacje i jeżeli będziemy za tym podążać, no to łatwiej będzie nami manipulować jako ludźmi, jeżeli będą modele zabarwione w pewien sposób, bo teraz modele, które są tworzone przez firmy, one odpowiadają pewnej etyce, pewnej moralności, tym, którzy je tworzyli, tym, którzy dotrenowywali je do tego, żeby w ten, a nie inny sposób odpowiadali. Więc niejako korzystając z modeli, zgadzamy się z tym, że ktoś narzuca na nas swoje ograniczenia.